Cześć wszystkim. Cześć. Jako że mamy wiele wiadomości od Was, że martwicie się, że Norbert trochę za bardzo szarżuje z pracą i jak to u nas w ogóle wygląda pod względem zdrowotnym, no chcielibyśmy nagrać dla Was taki właśnie materiał dla uspokojenia, że no jest lepiej i Norbert, ty tak ma, jak to mawiają. Może Ty powiedz coś, bo później powie, że ja Cię zmuszam do jakichś prac, albo co? To znaczy, wiecie co, może tak jakby po kolei opowiemy, jak sprawa wygląda. Więc jeśli chodzi o, dla osób, które jakby trafiały gdzieś dopiero teraz, trafią na ten film jakiś rok temu, w zasadzie po tych badaniach standardowych 40+, wykryto u mnie nowotwór złośliwy, to był nowotwór neuroendokrynny. On był w polipie jelita grubego, który wyszło to jakby po kolonoskopii. Ten polip został usunięty, potem okazało się, że niedoszczętnie, konieczna była druga operacja. Przez najbliższe pół roku to były takie po prostu ewentualnie kontrolne kolonoskopie, gastroskopie, które sprawdzały, jak to wygląda. Sprawdzane też miałem poprzez stan zdrowia, był też monitorowany poprzez badania obrazowe, czyli tomografy, PET-y, rezonansy. W sumie tych badań miałem sporo, ponad 10. Jak wygląda to na chwilę obecną? Jak wygląda w ogóle sytuacja? Bo tak, pewnie wiele osób trafi na ten kanał w sytuacji, kiedy albo obawia się nowotworu, bo bardzo często o tym mi piszecie, albo w sytuacji, kiedy ten nowotwór macie już jakby wykryty. Więc no wiadomo, że najprościej jest każdemu powiedzieć, żeby zachował spokój. Oczywiście tego się nie da zrobić i chyba nie znam nikogo, kto by po takiej informacji spokój zachował. Wiele osób oczywiście Was będzie kierować do psychologa, psychiatry i tak dalej. Uważam, że jeśli macie taką możliwość, to jak najbardziej skorzystajcie, bo sytuacja w tej początkowej fazie jest bardzo trudna. Jak wygląda sytuacja u mnie na chwilę obecną? Powiedzmy, jest to sytuacja stabilna, to znaczy tak, badania obrazowe nie wykazują żadnych nowotworów, przerzutów, czyli ani w tomografach, ani w PET-ach, ani w rezonansach żadnego nowotworu nie ma. Są jakieś tam drobne zmiany, ale to są typu jakieś tam naczyniaki, takie rzeczy powiedzmy niegroźne. Prawdopodobnie większość osób jakby się poddała tak dokładnym badaniom jakby całego ciała, jakie ja miałem, czyli tomografy, rezonansy w zasadzie począwszy każdego narządu już po 40, to każdemu pewnie jakieś tam niedomagania wyjdą, ale nie jest to nic poważnego. Natomiast co poza tym, jakie badania się wykonuje, jakie ja badania wykonuję? Mniej więcej co 2 miesiące wykonuję badania, to są markery nowotworowe. W moim przypadku jest to kilka markerów nowotworowych, głównie to jest CEA, to jest taki podstawowy marker nowotworowy jelita grubego. Do tego dochodzi chemogranina i gastryna. Chemogranina i gastryna tutaj odpowiadają, że są markerami głównie do nowotworu takiego, jakiego ja miałem, czyli nowotworów neuroendokrynnych. I jak to wygląda z tymi markerami u mnie? Te markery, chemogranina, gastryna, one są takimi markerami, które nie zawsze są swoiste i one nie dają takiego obrazu klinicznego 1:1, czyli lekko przekroczony marker niekoniecznie od razu oznacza nowotwór, ale monitoruje się je w dłuższym czasie po to, żeby monitorować stan pacjenta, że jeśli by się po prostu te markery mocno podnosiły, wykonuje się kolejne badania obrazowe, żeby sprawdzić, co się dzieje. Jeśli chodzi o ten marker CA, czyli ten marker podstawowy, on mi praktycznie zawsze wychodzi minimalnie ponad normę, ale ponieważ miałem już go skontrolowanego ponad 10 razy i zawsze wychodzi ponad normę, to zarówno gastrolog, jak i onkolog stwierdzili, że po prostu monitorujemy to dalej. No nie mogę też robić badań obrazowych, czyli tomografów, ponieważ są to tomografie i rezonansy z kontrastem, one nie pozostają bez wpływu na zdrowie. Nie mogę tych badań wykonywać bez przerwy, więc na tą chwilę jakby te badania mam mieć co 2-3 miesiące. W razie jakichś tam niepokojących objawów będę miał badania obrazowe, czyli oczywiście
Tutaj może warto poruszyć naszą służbę zdrowia, bo wiele osób, które się stykają z nią w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem w zeszłym roku, jest w szoku, bo każdemu wydaje się, że w momencie, kiedy ma ten nowotwór, to wszystkie ręce na pokład i wszyscy pomagają. Niestety tak to nie wygląda. Bardzo wiele rzeczy. Karta DILO rzeczywiście dużo pomaga. Tak, karta DILO pomaga, bo to jakby troszeczkę przyspiesza, znaczy nawet mocno przyspiesza, bo teoretycznie szpitale, lekarze mają obowiązek z kartą DILO przyjąć Was do 2 tygodni. Z mojego doświadczenia nie do końca to tak wygląda, bo to jest tak, że do 2 tygodni Was przyjmują lekarze na konsultację, później kolejne 2-3 tygodnie czeka się na kolejne badania, czy miejsce w szpitalu i tak dalej, więc to nie wygląda dokładnie tak, ale na pewno przyspiesza, na pewno bez karty DILO sytuacja jest tragiczna i trzeba się wspomagać wtedy prywatną opieką zdrowotną, bo nie jesteście w stanie zrobić wiele. Dla osób, które często tam się pojawiały takie komentarze, że no ma Pan pieniądze, to pewnie Pan sobie zapłacił i tak dalej. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, nie płaciłem za zbyt wiele badań, czy zbyt wiele wizyt lekarskich. W sumie to się może całe te konsultacje oparły do maksymalnie 5 wizyt lekarskich prywatnych. Reszta to wszystko były wizyty z tego ubezpieczenia, po prostu z ZUS-u, który płacę. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że gdybyś się nie zdecydował na wycięcie tego polipa prywatnie, to bylibyśmy dużo później, ty byś był dużo później zdiagnozowany. Najbardziej tragiczną sytuacją jest taką, że przy nowotworach najważniejsze jest szybkie wykrycie nowotworu, natomiast Polska Służba Zdrowia w zasadzie i to w jaki sposób działa, praktycznie w ogóle nie pomaga w tym, aby ten nowotwór szybko wykryć. Poza tym, że miałem jakby na NFZ badania 40+, to wszystkie dodatkowe wizyty już musiałem czekać długie miesiące. I tutaj na początkowym stadium, w momencie, kiedy dowiedziałem się, że mam polip, który na NFZ miałem czekać na usunięcie go prawie rok i usunąłem go prywatnie, w prywatnej klinice, to sytuacja byłaby bardzo ciężka, bo o nowotworze dowiedziałbym się prawdopodobnie rok później niż się dowiedziałem. Więc tutaj rzeczywiście wygląda sytuacja źle, ale jeszcze raz powtarzam, to wcale nie jest tak, że tutaj prywatne wizyty mogą aż tak dużo zmienić w każdej sytuacji, ponieważ trzeba szukać dobrych specjalistów, trzeba na pewno się nachodzić, trzeba na pewno się naczekać w tych kolejkach, trzeba niestety szukać dobrych lekarzy, bo nie każdy lekarz, jakby to powiedzieć, nie każdy lekarz będzie satysfakcjonujący dla Was, bo jakby podejście niektórych lekarzy według mnie jest fatalne, co nie zmienia faktu, że są też porządni lekarze, ale mam wrażenie, że to jest mniejszość. I co jakby tutaj jeszcze mogę powiedzieć na tym etapie? Czyli tak, po roku od nowotworu sytuacja wygląda u mnie dość stabilnie. Aczkolwiek ten element, który jakby spowodował tą pogłębioną diagnostykę, czyli podczas tych badań podstawek 40+, i to jest też bardzo ważna rzecz, żeby się badać, żeby nie unikać tego, bo to jest naprawdę ważne, żeby na odpowiednim etapie się rzeczy takich dowiadywać. Więc nie uciekajcie od tego. Tu akurat się udało tak, że Norbert już od dawna tak naprawdę planował takie rozszerzone badania zdrowia. Takie wiecie, zrobić sobie taki przegląd przy 40. Tak, kończyliśmy już ten remont, wreszcie troszeczkę czasu było więcej. Więc ja i tak planowałem, nie wiem, czy to było tak gdzieś możliwe, że to coś może czuwało nad tobą. Czy po prostu i chciałem te takie pogłębione badania zrobić, i rzeczywiście zrobiłem, i powiem Wam, oczywiście absolutnie w życiu bym nie pomyślał, że to będzie nowotwór, tak? Myślałem, że to po prostu będzie, wiecie, po prostu trzeba się przebadać, bo jakby intensywnie pracowałem i jakby... Ale powiem Wam tutaj bardzo ważną rzecz. Wydaje mi się, że o wiele większy wpływ na zdrowie człowieka ma wcale nie praca, tylko stres. Takim przykładem a propos mojego zdrowia może być to, ponieważ jakby jestem zarażony wirusem opryszczki,
wiadomo, to nie wiem, połowa społeczeństwa ludzi ma popularnie zwane zimno, więc podam wam taki przykład. Jak mamy jakby jakiś tam większy stres w pracy, tak? Ostatnio miałem taką sytuację, że wiecie, intensywnie pracowałem fizycznie przez 2-3 tygodnie, żadnych problemów zdrowotnych nie miałem, dobrze się czułem, wszystko super było, mimo że wiele osób jakby krytykowało to, że ciężko pracuję, ale słuchajcie, ja to robię dla przyjemności, więc ograniczyłem te godziny pracy, pracuję mniej intensywnie niż kiedyś, ale ja to lubię, więc żebyście mieli świadomość, że to jest tak, że tu mnie nikt do tego nie zmusza. Basia mnie nie zmusza, ja to po prostu lubię, mnie to odstresowuje od innej pracy, jaką ja mam i tą pracę fizyczną, którą często pokazujemy, ja to po prostu lubię, ale nie to chciałem powiedzieć. Miałem jakby kilka tam takich intensywnych rzeczy w pracy, związanej z nieruchomościami, i jednego dnia tak mocno to był taki mocno stresowy dzień, jak ktoś wiadomo ma taką pracę z ludźmi, to wie czasem jak praca z ludźmi wygląda, więc było tego stresu sporo, wróciłem do domu i mimo, że jakby wcześniej pracowałem intensywnie, nic się nie działo, to tutaj po takim jednym dniu stresu następnego dnia wstaję rano, budzę, czy nie następnego dnia, za 2 dni wstaję rano, budzę się, a tutaj opryszczka taka wielka gdzieś na wardze i co chciałem powiedzieć, po prostu ten stres według mnie jest kilkukrotnie gorszy niż jakikolwiek wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny oczywiście w miarę jakby nie przesadzając, on jest bardzo pozytywny dla organizmu. Jeśli chodzi tutaj o kwestie poza tym, co się zmieniło w naszym życiu, to na pewno bardzo mocno zmieniła się dieta. Już kilka razy o tym mówiłem, ale może powiem jeszcze raz. Ja tutaj bardzo mocno ograniczyłem cukry. Jestem na diecie niskowęglowodanowej, to znaczy, że staram się tych cukrów spożywać jak najmniej. Na czym to się opiera, tak najbardziej ogólnie mówiąc, żeby jeśli ktoś chciałby z tego skorzystać, co warto zrobić na samym początku? Przede wszystkim, po pierwsze, zlikwidować jakby cukier, czyli nie słodzić, ale cukier jest jakby tylko jednym drobnym elementem. Następna rzecz, zlikwidować wszystkie napoje słodzone, jakie się pije, czyli wszystkie te gazowane, niegazowane, zrezygnować z tych napoi. Zamiast tego warto pić wodę, czy ewentualnie wodę z minimalną, jeśli ktoś już nie może sobie poradzić z minimalną domieszką soku, ale to minimalną w zasadzie chodzi o to, żeby pić głównie wodę, ewentualnie herbatę, też z herbatą nie należy za bardzo przesadzać, ewentualnie kawę. Ja jeśli piję kawę, to zazwyczaj piję ją z kurkumą, bo kurkuma ewentualnie z domieszką pieprzu działa bardzo mocno wzmacniając układ odpornościowy, więc jakby to jest ten pierwszy etap, czyli redukcja cukru. Tak, i to jest coś, co tak naprawdę zastosowaliśmy dla całej naszej rodziny, bo też dzieci dostały mega ograniczenie, jeżeli nie da się do zera, dzieci to są dzieci, nie da się do zera ograniczyć ich spożywania cukierków i słodyczy i jeszcze do tego dziadkowie robią tutaj nam krecią robotę. Także jest jak jest, ale zdecydowanie odstawiliśmy wszystkie te napoje. Soki u nas w domu takie kupne są bardzo rzadko spotykane. Czasem oczywiście robimy takie zdrowe soki warzywno-owocowe, co dzieci wyciskane, także dzieci to uwielbiają, ale generalnie bazujemy przede wszystkim tutaj na wodzie. Tak, z takich ważnych rzeczy, bo to jest pierwszy element ograniczania cukru. Później dochodzi już wiele różnych innych elementów, niektórzy gastroenterolodzy radzą ograniczać chleb, ograniczać makarony. Tutaj opinie są podzielone w tej kwestii. Na pewno warto zrezygnować ze wszystkich słodyczy, z wszystkich napojów słodzonych i to będzie pierwszy taki element, żeby zacząć. I z żywności takiej wysoko przetworzonej. Wszystkimi tymi tłuszczami trans. O tym chciałem przede wszystkim powiedzieć, że poza tymi cukrami, to przede wszystkim, żeby troszkę zadbać o siebie,
należy zrezygnować z tej żywności przetworzonej, czyli wszelkiego rodzaju gotowce, wszelkiego rodzaju półprodukty, czyli jakieś zupki z proszku i te różne inne cuda. No niestety u nas to dosyć często, bo ja nie jestem mistrzynią gotowania. Tak, trudno jest wiadomo, przestawienie się w tym inaczej. Ja uważam, że po tym roku od tej zmiany diety uważam, że warto te zmiany wprowadzać sukcesywnie po kolei. Oczywiście, broń Boże, nie radzę nikomu, żeby był w takiej sytuacji jak ja i musiał te wszystkie zmiany przeprowadzać drastycznie, bo wtedy zmiana diety jest najmniejszym problemem w takiej sytuacji, bo jakby te pozostałe problemy są o wiele większe, więc jakby wtedy to zmienia się tą dietę i nie jest to problemem. Z takich jakby rzeczy, które mogę Wam jeszcze doradzić, co na przykład często ludzie myślą, że na przykład takie jogurty, te wszystkie owocowe to jest coś zdrowego. To jest absolutnie niezdrowe. To jest słodzone różnego rodzaju dziadostwem, chemią, jakimiś karagenami, substancjami słodzącymi i tak dalej. Z tego należy zrezygnować. Jeśli lubicie jogurty, to polecam kupować jogurt naturalny i dodawać do nich własne owoce, czy to maliny, czy to borówki, i tutaj czy to truskawki, i to będzie zdecydowanie dużo lepsze rozwiązanie. Nawet jeśli już nie ma innego wyjścia, to korzystać z owoców mrożonych, a nie po prostu nie kupować tych gotowców. Tak, bo jak macie ten jogurt truskawkowy, to on tak naprawdę nie jest jogurtem z truskawkami, tylko to jest jogurt o smaku truskawkowym. Więc od truskawek to bardzo daleko. Więc truskawek to tam nie widziałem. Może jest 1%. A może nie, może jakiś ekstrakt albo barwnik jest. A nie ma nic dobrego tam, więc tutaj warto o tym pomyśleć. Z takich rzeczy, na które warto jeszcze zwrócić uwagę, to są suplementy diety. I tutaj bardzo też Wam dziękuję, bo to w zasadzie tysiące osób pisało, jakie suplementy korzystać. No oczywiście ja tu nie będę wymieniał wszystkich. Są takie, z których ja korzystam, są takie, z których korzystam sporadycznie. W zasadzie działa to bardziej na zasadzie u mnie takiej, że suplementuję coś 2 tygodnie, ograniczam, może poza witaminami, czyli poza witaminą C, D, E, które należy suplementować cały czas, to pozostałe suplementy suplementuję po prostu co jakiś czas, po to, żeby za bardzo nie obciążać wątroby, bo to też nie jest tak, że nie każdy suplement można stosować bez ograniczeń, więc oczywiście jeśli nie ma słońca, to tą witaminę D przez te 7-8 miesięcy w roku jak najbardziej należy suplementować. Przy pacjentach nowotworowych to nawet można ją suplementować przez cały rok. Ja suplementuję ją prawie przez cały rok. No może poza rzeczywiście dniami, latem, gdzie jestem kilka godzin na słońcu, to może wtedy troszkę to odpuszczam, ale poza tym suplementuję ją przez większość roku. Tak samo jest z witaminą C. Dodatkowo, tak jak mówiłem już, bardzo dużo używam kurkumy, bo ona ma też te właściwości takie mocno poprawiające odporność. Kurkumę z mlekiem oczywiście i kawą. Kurkumę z mlekiem i kawą. Ja uwielbiam kawę, więc jakby to jest dla mnie to jest chyba jedyna używka, która mi została. Tak. Aczkolwiek większość jakby tutaj dietetyków czy lekarzy nie odradza kawy. Więc generalnie kawa jest bardzo zdrowa, powinna jeżeli się pije samą kawę bez mleka, no to ona jest zdrowa. Kawa z mlekiem już tak trochę gorzej, ale kawa z mlekiem i kurkumą to znowu wskakujemy wyżej. Mleko powoduje to, że ta kurkuma jest lepiej przyswajana. Jeśli dodacie sobie jeszcze do tego trochę pieprzu, to jeszcze lepiej. Ja się przyzwyczaiłem, ja to stosuję w ten sposób. A ja wiem, która kawa jest Norberta, bo jest żółta. Tak, i po prostu, wiecie co, i sprawdza mi się to. Jeśli chodzi o moją odporność, powiem Wam, to jest bardzo ciekawe. W zasadzie ostatnio przechorowało u nas w rodzinie prawie wszyscy w jakiś tam sposób, czy Basia przechorowała, czy dzieci. Złapało. A ja, mimo że tak jak widzieliście, trochę sobie popracowałem przy różnych projektach, żadne przeziębienie tutaj i ten covidek, który tam ostatnio się znowu gdzieś pojawiał, w sierpniu było taki mega wysyp. To też tutaj nic mi się nie działo, więc jakby chyba to się sprawdza. Oczywiście co jeszcze? Jeszcze berberyna, najlepiej naturalna taka z kiełków brokuła. Jeśli nie ma tych kiełków brokuła, to ewentualnie można to suplementować.
Wiecie co, mamy tych suplementów jeszcze różnych. Tak, ale to tak też raczej z takim zdrowym... Tak, bardziej chodzi o to, żeby jeść zdrowo, jeść dużo warzyw, więcej warzyw, mniej mięsa, a niekoniecznie, wiecie, jechać na tabletkach. Tak, oczywiście. Tutaj z tych suplementów takich, co jeszcze warto, żeby organizm miał te najważniejsze rzeczy dostarczone, to jest magnez i to jest cynk z selenem ewentualnie, ale tutaj też nie należy przesadzać. Powiem Wam tak, warto sobie, jeśli martwicie się o swoje zdrowie, warto sobie zrobić na pewno te podstawowe badania krwi. W zasadzie lekarz rodzinny powinien Wam je przepisać, z tym nie ma problemu. Jeśli jest już problem albo nie wiem, już macie jakieś, nie wiem, rzeczywiście nie chcecie do tego lekarza się udać, no to oczywiście można to zrobić prywatnie, jest tam dużo firm, które takie badania wykonują, można sobie poczytać na ten temat, można sobie najpierw to wszystko przebadać, potem sprawdzić ewentualnie jakie są braki. Mi po tym roku badań udało się te moje badania w miarę wyprowadzić, że praktycznie większość tych parametrów krwi wychodzi mi w normie, więc tutaj to pod tym względem jest jakiś mały sukces. Oczywiście wydaje mi się, że tu warto powiedzieć taką rzecz, że pacjent nowotworowy po nowotworze złośliwym pozostaje pacjentem nowotworowym do końca życia. Więc to jest tak, że ja mam z tyłu głowy i oczywiście mam tego świadomość, że ten nowotwór w każdej chwili może wrócić, tak? Bo wiecie, też jak leżałem kilka razy w szpitalu, czy to w zeszłym roku, czy jeszcze na początku tego roku, to z wieloma pacjentami nowotworowymi rozmawiałem i często było tak, że nowotwór wracał po 5 latach, wracał po 10 latach. Kiedyś spotkaliśmy razem panią z Basią, do której nowotwór neuroendokryny wrócił po 20 latach, więc oczywiście ja chciałbym, żeby on wrócił jak najpóźniej, żeby mógł jakby żyć spokojnie jak najdłużej. Tego oczywiście to nie jest do końca do przewidzenia. Staram się w miarę możliwości dbać o swoje zdrowie. Ta diagnostyka na poziomie przede wszystkim w pierwszej kolejności tych badań krwi jest bardzo ważna, bo ona wykryje pierwsze problemy, ale poważnych problemów diagnostyka z krwi nie wykryje. U mnie, tak jak pamiętacie, tylko dlatego to zostało wykryte, bo po prostu wyszła mi krew w moczu i w kale i to doprowadziło do tego, że były potrzebne kolejne badania, zarówno kolonoskopii, gastroskopii i dlatego to później wszystko wyszło, bo w innej sytuacji pewnie byłoby ciężko. No, ale dalej jest problem. To jest w ogóle przeciekawe, bo po tych wszystkich zabiegach, operacjach, po prostu sprawdzaniu wszystkich badaniach obrazowych wciąż nie wiemy, co jest powodem krwi w kale, która dalej tam jest. Która ileś razy miałem to badane, gastrolog próbował wszystkich już badań, jakie tylko mogły być i nie znaleziono. Powód do końca się nie znalazł. Stan organizmu się ustabilizował, a na czym polega problem? Zostałem w zasadzie prześwietlony z góry na dół, z dołu do góry. Tak. Norbert miał również 2 rodzaje PET-a, bo PET jest jakby dostosowany do rodzaju nowotwora i miał takie badanie PET, które było stricte na te guzy neuroendokrynne, czyli z galem, ale miał też taki ogólny na zwykłe, W zasadzie miałem 3 rodzaje PET-a, bo miałem PET z galem, PET glukozowy i PET-CT. Więc wszystkie rodzaje PET-a miałem wykonane. I nic nie wykazały. To znaczy nie, pierwszy PET wykazał problemy, te, w których wyszły jakieś drobne ogniska na prostacie i co później pamiętacie, co była ta sytuacja i na wątrobie. Ta wątroba była kilka razy później prześwietlana i za każdym razem radiolodzy dochodzili do wniosku, że to jest ten niegroźny naczyniak. Dopóki on nie urośnie do jakichś wielkich, to nie jest problem. Dużo osób ma takie naczyniaki. Dokładnie. Także powiem Wam tak, sytuacja jest ogólnie stabilna. Ogólnie wygląda to tak, że staram się cieszyć każdym dniem. Przede wszystkim staram się cieszyć tymi dniami, które możemy spędzić wspólnie wszyscy razem z Basią, z dziewczynkami. Staram się jak najwięcej czasu się z nimi przytulać, bo to działa bardzo dobrze. Też chciałbym, żeby dziewczyny wyrosną, że wiadomo, wszyscy mieli jak najlepsze wspomnienia jakby z tego okresu. Człowiek w momencie, kiedy sobie zdaje sprawę, że wiadomo, każdy kiedyś umrze i każdy sobie się nad tym zastanawia wcześniej albo później, ale w momencie takiej diagnozy człowiek się zaczyna zastanawiać o tym szybciej
i zaczyna doceniać pewne rzeczy, które jeszcze są, więc jakby tutaj pod tym względem o wiele bardziej doceniam każdy dzień, tak? Każdy ten dzień, czy spędzony z Basią, czy spędzony z dziećmi. Oczywiście to nie jest tak, że ja nagle stałem się święty, nie, absolutnie. I tutaj wiecie, ja mam taki charakter, jaki mam. Tutaj nawet nowotwór tego nie zmienił. Więc, oj, to dobrze jest. Więc to nie jest tak, że... Da się wytrzymać. O. Więc to po prostu jestem jaki jestem, tak? W sensie tak. chodzi ale o to... trzeba przyznać, że dużo to zmieniło. Norbert też nie praca, to wiadomo, to jest jego sposób na życie, na relaks, na w ogóle wszystko, i dosyć, zaprowadziło nas to bardzo daleko, więc nie można tutaj narzekać. Ale też dużo unika takich, mniej idzie w takie ryzykowne i generujące stres sytuacje. Tak, tu na pewno się bardzo sobie bierze na głowę, rzeczy. Tak, bo jednak jeszcze 2 lata temu czasem było tak, że po prostu byliśmy tak obłożeni pracą, że po prostu mieliśmy zaplanowane wszystko na rok, 1,5 do przodu, w sensie pod kątem pracy. Teraz nie, teraz bardziej skupiamy się jakby na tym, żeby wykonywać bieżące sprawy, żeby wykonywać je super dokładnie, te, które oczywiście są konieczne do tego, abyśmy się utrzymywali i mieli pieniądze i tak dalej, ale nie biorę sobie jakichś bardzo dużych takich zobowiązań do przodu po to, żeby po prostu się nie obciążać tak mocno psychicznie, bo to głównie o to chodzi. To jest moim zdaniem jeden z większych problemów, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie. Tak, bo wiadomo, że ja tutaj akurat uważam, że warto planować, warto sobie te cele określać. Oczywiście w tej sytuacji teraz jest to troszeczkę trudniejsze, ale to nie zmienia faktu, że jakby pewne pozytywne rzeczy po takim nowotworze też są, tak? Bo tutaj, słuchajcie, jakby ja chciałbym tutaj pierwszą taką ważną rzecz powiedzieć, że to, że na przykład dla mnie praca nie jest obowiązkiem, tak? W sensie jak człowiek lubi to, co robi, to nie jest to dla niego, to nie jest dla mnie czegoś takiego, jak ja coś mam zrobić, wykonać. Ja lubię sam ten efekt tworzenia. I wiecie, i to nie chodzi o to, że ja mam jakiś problem, jestem takim jakimś mega pracocholikiem, że ja mam problem. Aczkolwiek jesteś trochę. Trochę jestem, ale nie wygląda to tak, że wiecie, że ja jadę na urlop i tam nagle umieram, nie? I nie potrafię się w ogóle zrelaksować. Nie, ja jadę na urlop i mogę tam sobie spokojnie popływać w basenie, poleżeć dzień na plaży. Oczywiście to leżenie na plaży... To nie w naszym przypadku. To nie jest zbyt długo, ale mogę sobie tam, nie wiem, dzień, 2 się zrelaksować, poczytać książkę. Nie mam z tym problemu jako takiego. Nie lubię natomiast jak ten czas mi tak ucieka przez palce i jak mam coś, wiem, że mam coś zrobić, to lubię to zrobić i po prostu mieć temat zamknięty, więc jakby tutaj tak to działa, ale lubię ogólnie swoją pracę. Większość tej pracy, jaką mam, lubię ją robić, czy to te fizyczne prace budowlane, czy ogrodowe, czy to moją pracę w nieruchomościach. Ja lubię to i staram się to ogarniać, więc jakby to nie jest jakby dla mnie problemem. Ja też zauważyłam taką jedną pozytywną, jak można w tej sytuacji w ogóle szukać pozytywu, ale myślę, że w każdej można, że Norbert też jakby przestał odkładać różne takie swoje przyjemności i plany na wieczne nigdy. I nawet coś tam już ma w zanadrzu, jak dojdzie do skutku, to będzie co oglądać. Zobaczymy. Tak, w sensie takim, że chcemy nie ograniczać się tylko w tych naszych jakby planach, tylko i wyłącznie do takiego bytowania. Żeby być. Ja powiem wam tak, nie potrafię żyć, jak nie mam funkcjonować, jak nie mam wyzwań takich. Wiecie, ja nie lubię. Ja wiem, że są osoby, dla których jakby które potrafią się tak delektować życiem na zasadzie mieć święty spokój i tych cieszy, to ja jestem. To ja. Tak. I po prostu jakby funkcjonują z dnia na dzień i ich to cieszy. Ja natomiast lubię te nowe wyzwania. I słuchajcie, i nawet taka sytuacja chorobowa
mimo że oczywiście na pół roku to wszystko stanęło, tak, i to było takie bardzo ciężkie pierwsze pół roku. Tak. Było mi ciężko w ogóle, wiecie, ruszyć się rano z łóżka, czy w ogóle cokolwiek zrobić, czy jakkolwiek funkcjonować mentalnie i tak dalej, bo to jak człowiek nie wie, co będzie za tydzień, za dwa, to jest bardzo ciężkie. No to po pewnym czasie i tak zauważyłem, że ja lubię mieć pewne wyzwania, tak? Tak jak mówię, one są oczywiście w skali teraz w tym momencie odpowiednio mniejsze, ale po prostu w pewnym sensie mi sprawia to przyjemność. Czasem oczywiście ciężko jest, jak człowiek się zapędzi, znaleźć tą granicę, gdzie kończy się przyjemność i zaczyna się już ciężka praca i charówka, ale powiem tak, no dopóki ja to lubię, to jest tak samo jak z pracą w ogrodzie. Wiele osób, na pewno z was to ma, że czy rodzina, czy znajomi zastanawiają się, po co wy tak harujecie w tym ogrodzie i po co to robicie. No dlatego, że wam to po prostu sprawia przyjemność. Tak samo jest w moim przypadku, tak? Więc no, tak już chyba mam. Tak już mam. Ten typ tak ma. Żeby już was nie zanudzać, to chyba należy podsumować ten rok po tej diagnozie. Ten chyba jeden z najtrudniejszych lat, to znaczy chyba to jest najtrudniejszy rok od kiedy jesteśmy małżeństwem. To chyba zdecydowanie. Poza i jakby różnymi innymi problemami, jakie tam mieliśmy, które każdy ma, drobniejszymi, większymi, no to ten był chyba jeden z najpoważniejszych i te pół roku po diagnozie to chyba było najtrudniejsze pół roku od jakichś tam 15-20 lat w naszym życiu. Ale wychodzimy na prostą. Wydaje mi się, że jakiś progres jest. To co? No, dbajcie o siebie. Badajcie się. Naprawdę nie unikajcie tego. Dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego. To co? Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa.